Dzień dobry. Dziś o filmie, który kiedyś skradł moje serce. I wasze na pewno także. Leon Zawodowiec z 1994 roku w reżyserii Luca Bessona. W tym odcinku pokażę wam ciekawy sposób wykorzystania światła jako elementu charakteryzującego uczucia bohaterów. Tytułowy bohater ujął widzów na całym świecie, pomimo że był płatnym zabójcą. Widownia pokochała Leona za jego prostą osobowość, za wierność swoim ideałom, za troskę wobec wszystkiego, co jest pod jego skrzydłami. Leon niewiele posiadał z uwagi na swój zawód. W razie potrzeby musiał szybko się przenieść, ale miał coś, co chronił i o co dbał. Roślinkę. Była obecna w jego życiu i Leon zajmował się nią jak żywą istotą. Potrafił ją chronić nawet podczas strzelaniny. Ta roślinka była dla niego ważna i oddał jej to, co miał najcenniejsze. Siebie. Podobnie jest z Matyldą. Dla Leona dziewczynka staje się taką roślinką, o którą trzeba zadbać, bo sama sobie nie poradzi. Ale nie staje się to od razu. Matylda przypadkowo pojawia się w przestrzeni Leona. Mieszkają na jednym piętrze. Właściwie są sąsiadami, ale nigdy nie rozmawiają. Leon unika rozmów. Chce być niewidoczny. Pewnego razu dane jest im jednak zamienić słowo. Zawsze jest tak ciężko żyć, czy tylko w dzieciństwie? Zawsze. Sytuacja zmienia się pod koniec pierwszego aktu filmu. Ojciec Matyldy jest uwikłany w brudne interesy, co doprowadza do konfliktu z miejscowymi skorumpowanymi policjantami, na czele których stoi Norman Stansfield. Rodzina Matyldy zostaje zaatakowana, podczas gdy dziewczynka jest na zakupach. Gdy Matylda wraca, widzi efekt strzelaniny w jej domu. Udaje, że to nie jest jej mieszkanie. Obserwuje ją jeden z ludzi Stansfielda i gdyby ta się zdradziła, że jest częścią atakowanej rodziny, byłoby po niej. Dziewczynka zna swego ojca i raczej była świadoma takich konsekwencji. I tutaj następuje wspaniała scena, w której reżyser bardzo pięknie wykorzystał światło. Światło, które oddawało aktualne emocje dziewczyny. Matylda mija drzwi swojego mieszkania i idzie dalej. Idzie w kierunku drzwi mieszkania Leona. Sytuacja jest skomplikowana z uwagi na obserwującego wszystko człowieka Stansfielda. Patrzy on, dokąd zmierza Matylda. Jeśli uświadomi sobie, że dziewczyna nie wejdzie do żadnego mieszkania, to zrozumie, że jej mieszkaniem będzie to, które aktualnie jest pod atakiem. Dziewczyna stoi pod drzwiami Leona i dzwoni. Nie wie, czy mężczyzna jest w środku i nie wie nawet, czy jej otworzy. Ma nadzieję. Musi, bo dla niej w tym momencie to jedyna szansa. To być albo nie być. Jeśli Leon otworzy drzwi i ją wpuści, człowiek na czatach odpuści, bo uzna, że dziewczyna trafiła do swojego mieszkania. Jeśli Leon nie wpuści Matyldy, człowiek uzna, że ta coś kombinuje i ją zatrzyma. A później reszta bandy dowie się, że to córka ojca, którego właśnie zabili. Jak widzicie, sytuacja jest skomplikowana i jest tylko jedno wyjście z sytuacji. Leon musi wpuścić Matyldę do swojego mieszkania. Jednak filmowe sceny wywołujące w widzach duże napięcie nie mogą zawierać łatwych rozwiązań. Widz poznał już Leona i wie, że ten człowiek żyje w samotności. Nie dopuszcza do siebie osób i nie ma przyjaciół poza swoim zleceniodawcą. Widz wie, że Leon wcale nie będzie taki skory otworzyć dziewczynce drzwi. Dla niego oznaczać to będzie wpuszczenie obcego do domu i uwikłanie się w niebezpieczną sytuację, która nie jest jego problemem. A Leon trzyma się z dala od cudzych problemów. W tej sytuacji otworzenie drzwi Matyldzie urasta do miana wybawienia dziewczynki. To jak wyswobodzenie ofiary z rąk oprawcy. Spójrzcie, jak reżyser pokazał twarz Matyldy. Jest ona w centrum kadru, pokazana w zbliżeniu, przez co najlepiej widać emocje bohatera. W tym wypadku będą to paniczny strach, rozpacz i powolna utrata nadziei. W tle widać mężczyznę, który wciąż obserwuje dziewczynkę. Leon waha się. Matylda wciąż dzwoni i w miarę upływu chwil ulatuje z niej nadzieja na wyswobodzenie się z trudnej sytuacji. Można powiedzieć, że te drzwi odgradzają Matyldę od wolności. Leon w końcu decyduje się otworzyć drzwi i wpuścić Matyldę do mieszkania. Zobaczcie, jak pokazali to reżyser z operatorem. W momencie otwierania drzwi mamy pokazaną twarz Matyldy. Jest to ważne dla Bessona, bo na twarzy dziewczyny pokaże on odpowiednie emocje, ulgę i wdzięczność. Zauważcie, co jeszcze pojawia się na twarzy dziecka. Światło. Twarz Matyldy zostaje rozświetlona. Jest duża różnica względem poprzedniego ujęcia jej twarzy.
To światło charakteryzuje to, co czuje w tym momencie dziewczynka. Jest symbolem ulgi, jaką właśnie otrzymała. Symbolem wolności. Oczywiście to światło ma pochodzić z mieszkania po otwarciu drzwi, ale tutaj jest świadomym zabiegiem twórców i środkiem wyrazu. Jak widzicie, światło na twarzy Matyldy jest symbolem wolności, jaką otrzymała Matylda dzięki Leonowi, który wpuścił ją do swojego mieszkania. W filmie jest jeszcze jedna scena, która zawiera takie światło. Występuje w finałowej sekwencji. Leon jest mocno ranny po starciu z oddziałem antyterrorystów. Aby wydostać się z budynku, w którym trwa polowanie na Leona, podaje się on za jednego z policjantów. Dzięki temu bohaterowi udaje się uciec. Leon jest ranny, bliski śmierci, ale wie, że przeżyje, jeśli wydostanie się z budynku. Od wyjściowej bramy dzieli go kilka kroków. Zmierza w jej kierunku. To takie nawiązanie do wcześniejszej sceny z Matyldą. Tutaj, jeśli Leon wyjdzie, również zazna wolności. Leon w trakcie przebiegu fabuły zmienia się. Dzięki Matyldzie poznaje radość z drobnych rzeczy i nabiera chęci na normalne życie. Życie, w którym nie ma zabijania. Poznałem przy tobie smak życia. Chcę być szczęśliwy, spać w łóżku, mieć korzenie. Już nigdy nie będziesz sama. Tak więc w omawianej scenie wyjście z budynku dla Leona będzie czymś więcej niż doświadczeniem ulgi. Będzie osiągnięciem wolności, której pragnął. Ta brama wyjściowa budynku urasta zatem do miana bramy do nowego, lepszego dla Leona świata. Do miana bramy wolności. Ale jak wiemy, Leonowi nie będzie dane przekroczyć tej bramy. Stansfield zauważa Leona i odkrywa jego plan. W tej scenie reżyser, podobnie jak w przypadku sceny z Matyldą, także skupił się na twarzy Leona, na której widać już poczucie wolności, którą ma przed sobą. Widz nawet podświadomie czuje, że zaraz twarz mężczyzny rozjaśni się znanym już światłem wyzwolenia. Im Leon jest bliżej bramy, tym jego twarz jest jaśniejsza. Ale kiedy Leon jest już blisko wyjścia, Stansfield strzela mu w plecy. Sam strzał nie jest pokazany. Besson skupił się na tym, co widzi Leon, na bramie. I znowu mamy rozświetlenie kompozycji. Światło odnosi się tutaj do strzału, którego widz nie widzi, ale niemal czuje, widząc rozświetlenie obrazu. Gdy Leon pada, co pokazane jest przez upadającą kamerę, światło staje się coraz jaśniejsze. Czym jest w tym momencie światło? Tym samym, co wcześniej. Światło, którego doświadczyła Matylda, było symbolem jej wolności i uczucia ulgi, jakiej doznała. Światło, którego doświadczył Leon, ma tę samą symbolikę. Mężczyzna ma za sobą przeszłość płatnego zabójcy. Jest to poważna przeszłość. I nawet jeśli zabijał jedynie złych, to jednak zabijał z zimną krwią. W mężczyźnie dokonała się zmiana dzięki wpływowi małej dziewczynki, ale czy pokazanie idealnego zabójcy, który nagle postanawia żyć normalnie i mu się to udaje, nie jest zbyt bajkowym rozwiązaniem? Besson uśmiercił Leona, bo nie chciał odpowiadać na to pytanie. Leon prawdopodobnie nie zdołałby wejść w normalne życie po tak długim czasie życia jako płatny zabójca. Być może jego psychika już nigdy nie byłaby gotowa na rolę męża, ojca czy po prostu człowieka z normalnym zawodem. Leon musiał umrzeć, ale dla tego bohatera śmierć oznaczała wyzwolenie od swojego statusu zabójcy, od swojej ciemnej historii. Światło pokazane w tej scenie oznacza to samo, co światło w scenie z Matyldą. Wyzwolenie. Takie światło jest nawet często wykorzystywane w kinie. W filmie Armageddon Michaela Baya Harry poświęca życie, by uratować Ziemię. W momencie uruchomienia ładunku wybuchowego, który rozwali lecącą na naszą planetę asteroidę, reżyser pokazał kilka ujęć bohatera i jego córki i zastosował na nich błyski. Jak wiemy, film skończył się pozytywnie, Ziemia i ludzkość zostały uratowane. Ujęcia Harry'ego są rozświetlone. Harry wyzwolił nie tylko ludzi od zagłady, ale w tym swoją córkę. Te błyski sugerują wyzwolenie. Film Maggie z Arnoldem Schwarzeneggerem pokazuje tytułową Maggie, która jest zakażona i powinna być uśmiercona ze względu na jej przemianę w coś w rodzaju zombie. Ojciec nie może się z tym pogodzić. Dziewczyna podejmuje decyzję o wyzwoleniu siebie i ojca z tej trudnej sytuacji i skacze z dachu. Tutaj także wprowadzono rozświetlenie, które symbolizuje wolność. Jak widzicie, filmowcy korzystają z tego środka wyrazu. Besson wprowadził takie światło nie dla urozmaicenia zdjęć filmowych, ale dla wydobycia pewnych znaczeń w swoich scenach oraz dla podkreślenia pewnych emocji bohaterów. Mam nadzieję, że każdy z Was oglądał film Leon, bo to ważny film i piękny film. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji tego kanału. Tutaj znajdziecie wiele omówień sztuczek filmowców, a także ciekawostek filmowych. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.